Dzień dobry. Dziś wymienimy olej silnikowy w BMW 1150 Adventure. To prosta czynność, którą większość z nas wykonuje w swoim motocyklu samodzielnie przynajmniej co 10 000 kilometrów. Powiemy, w jaki sposób najlepiej sprawdzić poziom oleju w silniku i dlaczego czasem znika w tym magicznym oczku. Zapraszam na warsztat! Jeden z widzów zadał nam pytanie, gdzie czasem znika olej? Wymienimy olej i sprawdzimy, jak to jest z tym poziomem. Taki jest poziom oleju w naszym silniku jeden dzień po długiej podróży. Silnik był więc porządnie nagrzany, a olej miał wystarczająco dużo czasu, aby spłynąć do misy olejowej i wystygnąć. Teraz zobaczycie, co się stanie, gdy rozgrzejemy silnik tylko trochę. Damy mu czas na rozgrzanie, ale nie tyle, ile potrzebuje do osiągnięcia normalnej temperatury pracy, czyli na przykład po długiej jeździe. Świadomie wyłączymy zapłon, zanim silnik osiągnie normalną temperaturę pracy. Powiedzmy przy 3 kreskach na wyświetlaczu. W tej chwili olej spływa z układu smarowania do misy olejowej. Trwa to trochę czasu. My poczekaliśmy 10 minut. I mamy teraz taki poziom gorącego oleju w przezierniku. A był taki. Więc gdzie jest olej? Musimy pamiętać, że układ olejowy wyposażony jest również w chłodnicę oleju. Jeśli nie pozwolimy się jej porządnie rozgrzać, część oleju tam pozostanie uwięziona przez termostat. Spróbujemy teraz odzyskać nasz poziom w misie olejowej. Uruchamiamy silnik i rozgrzewamy go do prawidłowej temperatury pracy, powiedzmy odpowiadającej nawet trochę większemu obciążeniu. Czekamy na spływający olej z układu. Po 10 minutach mamy swój olej z powrotem. Gorący olej ma większą objętość, więc do czasu ostygnięcia będzie go trochę więcej niż zimnego. Później porozmawiamy jeszcze o prawidłowym odczytaniu poziomu oleju w przezierniku. Czas zabrać się za wymianę oleju. Pierwsza do zdjęcia jest jak zawsze dolna osłona silnika. Przypominamy, że mamy prawidłowo rozgrzany silnik i cały olej znajduje się teraz w misie olejowej. Przed odkręceniem korka spustowego odkręcamy najpierw korek wlewu w lewym cylindrze. Wszystko po to, aby olej łagodnie spłynął z silnika. Otwór wlewowy posłuży jako naturalne odgazowanie i zapobiegnie powstawaniu podciśnienia, które utrudnia spływ oleju. Ten olej pracował w silniku dokładnie przez 10 000 kilometrów. Aby dokładnie opróżnić silnik, trzeba poczekać dłuższą chwilę.
Jeśli mamy odpowiednio dużo czasu, dobrze będzie poczekać nawet 30 minut i dłużej. Przechylając motocykl na centralnej stopce, można pozbyć się zalegających resztek w misie olejowej. Jedynym ponadstandardowym narzędziem będzie klucz do odkręcania i przykręcania filtra oleju. Zwróćcie uwagę, czy w gnieździe filtra nie pozostała przypadkiem uszczelka. Czasem zdarza się, że się tam przyklei, zamiast pozostać na zdemontowanym filtrze. Jeśli posiadamy korek magnetyczny, sprawdzamy i oczyszczamy jego powierzchnię. W tym przypadku to standardowy korek bez magnesu. Serwis za każdym razem wymienia aluminiową uszczelkę. Przyznajemy, że nasza wytrzymała już 8 wymian oleju, za każdym razem dobrze doszczelniając połączenie. Tym razem ją wymienimy. Niektórzy praktykują wstępne zalewanie filtra oleju przed jego montażem, czyli po prostu wlanie części świeżego oleju prosto z butelki do filtra przed jego zamontowaniem. Nie jest to wymagane. Serwis mówi tylko o zamontowaniu nowego filtra. Według instrukcji objętość filtra to 250 ml. O wiele ważniejszą czynnością jest posmarowanie uszczelki cienką warstwą oleju. Bez tego gumowa uszczelka może się odkształcić podczas przykręcania i połączenie nie będzie szczelne. Producenci filtrów olejowych czasem podają wartości momentów dokręcania na swoich opakowaniach. My zawsze dokręcamy filtr momentem podawanym przez producenta motocykla, w tym przypadku 11 Nm. Warto zadbać o higienę silnika. Dzięki temu, jeśli przydarzą się jakieś nieszczelności, będzie łatwiej zlokalizować ich pochodzenie. My użyliśmy środka do czyszczenia hamulców. Może to być też benzyna ekstrakcyjna, jakiś środek na bazie alkoholu albo po prostu zwykła benzyna. Czas na olej. Pierwsze 200 ml wlaliśmy już do filtra oleju. Wlejemy go teraz do silnika, odmierzając dokładną ilość.
Całkowita pojemność układu razem z filtrem to 3,75 litra. Jeśli robimy wymianę po maksymalnym zalecanym interwale przez producenta, filtr wymieniamy zawsze. My teraz uruchomimy silnik i dobrze rozgrzejemy olej po to, aby pokazać kilka ciekawostek. Mamy dokładnie taki poziom, jaki mieliśmy przed wymianą po dobrym nagrzaniu oleju. Po 10 minutach jest go tyle. Pokażemy teraz, ile oleju było w silniku przed wymianą, czyli ile litrów udało się spuścić z silnika, bo dokładnie tyle samo wlaliśmy świeżego. Zakładamy pewną niedokładność. Jak widać, pomimo długiego czasu drenowania, mogło zostać trochę oleju w silniku i pewnie nie wszystko wylaliśmy z filtra. Tutaj mamy 3400 ml. Zakładamy, że przynajmniej 100 ml zgubiliśmy, więc zlaliśmy około 3500 ml. Aby uzyskać pełen poziom maksymalny razem z filtrem, potrzeba 3750 ml. Patrząc na poziomowskaz przed drenowaniem, wygląda na to, że nasza kalkulacja może być prawidłowa. Oczywiste jest, że ciepły olej będzie zawsze pokazywał wyższy poziom do momentu wystygnięcia. Poziom powinien zawsze zawierać się w tym przedziale. Różnica pomiędzy minimum i maksimum w poziomowskazie to pół litra. Według instrukcji BMW 1150 poziom powinniśmy sprawdzać, kiedy silnik ostygnie, ale po dobrym wcześniejszym rozgrzaniu, bo przecież do silnika wlewamy zimny olej i właśnie wtedy kontrolujemy poziom. Instrukcja BMW 1200 zaleca użytkownikom kontrolę poziomu na ciepłym silniku po dłuższej przejażdżce i odczekaniu 5 minut, czyli na gorącym oleju. Dalej zaleca uzupełnienie poziomu olejem, który przecież będzie zimny w butelce i odczytanie wskazań. Dlaczego takie rozbieżności? Czy aż taka jest różnica pomiędzy silnikiem chłodzonym olejem w 1150 i 1200 GS?
Serwis podczas wymiany zalewa 1200 zimnym olejem i odczytuje poziom na zimnym silniku. Od użytkownika wymaga się kontroli na gorącym oleju. W 1150 serwis również zalewa silnik zimnym olejem, ale instrukcja dla mechanika mówi o kontroli na zimnym oleju. Naszym zdaniem wprowadzono taką zmianę w zaleceniach właśnie. Dlaczego? Może dlatego, że wcześniej sprawdzaliście poziom, kiedy jego część była w chłodnicy olejowej. Według zaleceń dla nowszego 1200 GS nie ma już miejsca na taki błąd. Tak więc poziom zimnego oleju w 1150 powinien zawierać się w tym przedziale. To jest prawidłowe wskazanie, a różnica rzędu kilku milimetrów na szkiełku nie stanowi problemu. To nie Apollo 11, pomimo że potrafi dostarczyć tyle samo adrenaliny. Jeśli podoba się Wam nasza praca, będziemy wdzięczni za wsparcie. Waszym najlepszym wsparciem dla nas jest subskrypcja, udostępnienie, łapka i komentarz. Dzięki temu będziemy mogli pracować dla Was dalej. Cześć!